Jak fryzura jest totalnie niezmienny, tu się nic nie zmienia od liceum. Cześć, tu Bartek z Beforehand. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam part Night Stalker EX 4K. Trafił w nasze ręce najnowszy produkt Parda, czyli celownik Night Stalker 4K EX z ogniskową 70 mm, bo takie zamówiliśmy. Są również z ogniskową 100 mm. Różnią się tym, że ten z 70 ma powiększenie bazowe 5,6, a ten z setką ma 8 razy bazowe jakby powiększenie optyczne. Główną różnicą pomiędzy wcześniejszą serią Night Stalker jest to, że Night Stalker EX ma wyświetlacz o rozdzielczości 2560 na 2560, duży okular, co naprawdę widać, jeżeli spojrzymy w ten celownik, to ten obraz jest naprawdę bardzo duży i bardzo klarowny, bo mam wrażenie, że też producent zmienił niejako odświeżanie obrazu. Obraz jest bardzo czysty, płynny i nie widać tych tak jakby klatkowania ani żadnych zacięć. Drugą różnicą pomiędzy wcześniejszym celownikiem Night Stalker jest to, że tutaj mamy demontowalny moduł IR i LRF. Mianowicie możemy za pomocą 4 śrubek przytwierdzić tutaj bardzo mały, zgrabny moduł łączący w sobie i doświetlacz, i dalmierz z kalkulatorem balistycznym. Występują w dwóch długościach fal 850 i 940. Tym pokrętłem regulujemy skupienie wiązki iluminatora. Jest ona fabrycznie wyosiowana, ale też tutaj są śruby, którymi możemy zapewne to wyosiować. Powiem szczerze, nie bawiłem się jeszcze tym, bo w celowniku, który wzięliśmy na nagrania, było to ładnie wyosiowane, ale pewnie tymi 3 śrubami możemy sobie ten nasz promień iluminatora wyosiować w nasz krzyż. Jeżeli chodzi o ergonomię i obsługę urządzenia, bardzo podobny do klasycznych urządzeń noktowizyjnych z tej półki, czyli czy to Alpex, czy to Infrared TD70. Klawisze gumowe umieszczone tutaj na górze. Coś na wzór pierwszych Alpexów, tych jeszcze przed wersją 4K. Włącznik umieszczony z boku, boczne pokrętło reguluje nam ostrość. I słuchajcie, z praktycznego punktu widzenia jest to bardzo fajne, bo gdy mamy celownik założony troszeczkę dalej od nas na broni, i tutaj ten moduł iluminatora i dalmierza, to gdy ostrość byłaby tutaj, to ciężko by nam było tutaj ustawić tą ostrość, a tu mamy pod dosłownie bocznym pokrętłem regulację ostrości. Oczywiście górne pokrętło funkcyjne, którym poruszamy się w menu, przystrzeliwujemy, zmieniamy korekty itd. itd. Menu jest oczywiście po polsku. Słuchajcie, wzięliśmy ten celownik w łowisko i naprawdę zaskoczył nas swoją jakością. Jeżeli chodzi o przejrzystość obrazu, jego klarowność, ostrość i brak szumów na obrazie takim noktowizyjnym, gdzie to często jest widoczne, to naprawdę tutaj jest kawał dobrej roboty. Zaskoczyło nas to bardzo pozytywnie. Nie wiem, jakie algorytmy tutaj zostały użyte, ale bardzo przyjemnie się w ten celownik patrzy. Może dzięki temu, że ma bardzo dużą soczewkę okularu, może dzięki temu, że jest bardzo wysoka rozdzielczość wyświetlacza. Widać efekt dobrej pracy i naprawdę nam się to podoba. Rekomendujemy ten celownik jak najbardziej. Tak wysoką jakość obrazu producent mógł uzyskać dzięki zastosowaniu szkieł niskodyspersyjnych, bo to na pewno też pomogło. 2 lata gwarancji oczywiście na ten celownik, nie ma z nimi problemów, przynajmniej na razie nie zgłaszają klienci żadnych problemów. Myśmy też przystrzelili to na 3006 bez tłumika, więc nic się nie dzieje. Producent deklaruje odporność na odrzut nawet 6000 Joule, więc to już jest taki standard, gdzie wytrzymuje no powiedzmy 95% myśliwskich kalibrów w Polsce. Co się tyczy jeszcze pamięci, bo nie wiem czy powiedziałem, że celownik obsługuje karty do 128 GB. To też warto zauważyć, bo to jest bardzo dużo pamięci do przechowywania filmów. Powiedziałem, że powiększenie bazowe to jest 5,5 raza i w danych technicznych możecie znaleźć, że jest tylko 2 razy cyfrowe. Mianowicie myśmy to sprawdzili, to nie jest też tak do końca, że to jest 2 razy cyfrowe, ponieważ już Wam mówię, bazowo mamy 5,5 i tutaj będzie zoom taki skokowy. Co jeden skok będzie się to przesuwało. Jeden skok pokrętłem przeskakuje nam na 6,9, drugi to będzie 8,2, 9,6, 11, 16,5 i 22 razy, więc nawet do 22 razy cyfrowo, czyli to jest 4-krotna wartość powiększenia bazowego, czyli można powiedzieć, że to jest 4-krotny zoom cyfrowy, aczkolwiek przeskakuje to o takie progi, o których
Wam przed sekundką powiedziałem. Co się tyczy nowych rozwiązań, to mamy również tutaj wideo aktywowane odrzutem, więc nagra nam się parę czy paręnaście sekund przed strzałem i paręnaście sekund po strzale. Przydatne urządzenie wtedy, kiedy zapomnimy wyzwolić ręczne nagrywanie. Oczywiście po zamontowaniu modułu dalmierza i iluminatora mamy możliwość pomiaru dalmierzem, również oczywiście z kalkulatorem balistycznym, wtedy gdy wpiszemy parametry balistyczne swojej kuli. W modelu PART 4K-EX producent zdecydował się na troszeczkę inne zasilanie, mianowicie mamy tutaj już baterię wbudowaną i jest to bateria o oznaczeniu 21700, wcześniej były to 18650, ale też nie odchodzimy od tego 18650, ponieważ mamy tutaj również możliwość zastosowania wymiennej baterii i jest to oczywiście bateria o oznaczeniu 18650. Producent deklaruje, że to starczy nam na około 12-14 godzin pracy nawet. Zmiany są widoczne gołym okiem, wystarczy nawet spojrzeć na samą tutaj regulację dioptr na okularze. Mamy również wkręcaną gumę oczną, to jest naprawdę zrobione z najwyższej jakości materiałów i to czuć naprawdę z każdym modelem PART. Widać, że się uczy i tutaj naprawdę robią bardzo dobrą robotę z tym. Nawet sama klapka, warto zwrócić uwagę. Klapka jest magnetyczna, co pozwoli nam na naprawdę nie pstrykanie i tak dalej, ciche zamknięcie tej klapki. Oczywiście no nie możemy nią pstryknąć w ten sposób, bo wiadomo, że pstryknie, ale mamy tutaj naprawdę ciche zamknięcie klapki. Jest taki klik tutaj blokowany, jeżeli chodzi o maksymalne jej otwarcie. Również mamy tutaj takie fajne zastosowanie, gdzie przy strzeliwaniu tego celownika na przykład na jasnej strzelnicy nie otwieramy maksymalnie całego obiektywu, tylko otwieramy po prostu samą tutaj niejako takie mniejsze okno tam, gdzie światło ma wpadać, więc nie rozjaśni nam tak całej tarczy. Będziemy widzieć i przestrzelinę, i nasze korekty, które naniesiemy na nasz krzyż. W zestawie do celownika otrzymujemy montaż na szynę Picatinny, oczywiście jest to montaż aluminiowy. Dostajemy klucze indusowe, akumulator 18650, kabel do wymiany danych bądź też do ładowania urządzenia, szmatkę parda do czyszczenia obiektywu i okularu, kartę gwarancyjną, instrukcję w języku polskim, taki ciekawy pokrowiec neoprenowy, który ochroni nam celownik przed uszkodzeniami gdzieś tam jak przejeżdżamy i tak dalej. Gumową osłonę okularu, muszlę oczną taką bardzo elastyczną, o której już mówiłem i fajny futerał, słuchajcie, futerał już też PART, to też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli PART, który uczył się na podstawie swoich doświadczeń i na podstawie doświadczeń też innych producentów. Znamy ten wygląd futerału, słuchajcie, doskonale, bo jest to bardzo podobny futerał do Alpexa 4K na przykład. Czyli też mamy tutaj taką kieszonkę na zapasowe zasilanie i tutaj oczywiście mamy wyżłobienie na nasz celownik. Więc futerał jest sztywny, nic w nim się nie powinno celownikowi stać wtedy, kiedy będziemy go przechowywać. Jeżeli chodzi o cenę samego celownika, to jest to 4199 zł, co naprawdę jest konkurencyjne na rynku. Oczywiście do celownika musimy dokupić ten moduł iluminatora i dalmierza, no bo to nie będzie w nocy działać dobrze, umówmy się. Ewentualnie, oczywiście, jeżeli zechcecie, to możecie do tego celownika zamiast modułu iluminatora fabrycznego i dalmierza możecie dołożyć sobie na przykład iluminator zewnętrzny X-Hawk, Noxar Pro, X-Hawk Pro, czy jakikolwiek chcecie, na montażu Hika czy jakimś innym regulowanym. Ok, to naprawdę da jeszcze większą wydajność urządzenia i myślę, że no tylko, że wtedy wiecie, no rezygnujecie z dalmierza niejako, nie? Ale jeżeli ktoś się uprze, to oczywiście można sobie również dać moduł podświetlenia i dalmierza na górę i do tego jeszcze z boku na przykład X-Hoga z drugą diodą, czy też w ogóle tego z 3 diodami. I komplecik to jest 4999 zł, więc dla naszych klientów mamy oczywiście atrakcyjne rabaty. Zachęcam do skontaktowania się z nami i ustalenia ceny indywidualnie. No co, wzięliśmy 940 i 850, bo są zwolennicy jednych i drugich długości fali, więc tutaj absolutnie jesteśmy otwarci na jedne i na drugie zamówienia, więc serdecznie zapraszamy. Sam sobie chyba go nawet założę, powiem Wam tak szczerze, bo mi się naprawdę spodobał. Założę go pewnie z fabryczną 850, a ewentualnie dołożę sobie X-Hoga Pro albo Noxara Pro, żeby mieć możliwość zastosowania 940, czyli diody niewidocznej. Zostawiam Was z tym ciężkim wyborem, jeżeli chodzi o Noctowizję, bo tutaj jest naprawdę... No wybór jest ciężki, bo mamy i Alpexa 4K LRF-a i mamy w tej chwili Parda X-a, mamy Infireya TD70 jeszcze,
Niedługo też coś Nocfix zapowiada, że pokaże też jakiś Nocto z dalmierzem, więc naprawdę robi nam się ciekawie na rynku noktowizyjnym w Polsce. Służymy pomocą, jeżeli chodzi o wybór, przybliżenie danych technicznych, co będzie lepsze dla Państwa, pokazujemy wady, zalety różnych rozwiązań, dobieramy sprzęt do tego, w jakich łowiskach ktoś poluje, na co poluje i jaki ma po prostu typ polowania, czy bardziej statyczny, czy dynamiczny. Te i inne produkty ze stajni Parda znajdziecie w naszym sklepie internetowym www.beforehunt.pl. Link znajdziecie na dole. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę. Wszystkiego dobrego, cześć!